Dzisiaj jesteśmy w Highland, w jednej z młodszych destylarni w tym rejonie, w destylarni Ardnamurchan. Destylarnia ta produkuje swoją whisky od 2014 roku. Ze mną ta oto whisky, jest to Ardnamurchan Soten Cask. Jest to Edition 2025. Jaka jest różnica do poprzedniej edycji? Bardzo prosta. Nie tylko, że Soten Cask, ale ta wersja jest peated, całkowicie peated. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek. Tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Highland, w destylarni Ardnamurchan. Ze mną ta oto whisky. Jest to Soten Cask Peated. Jest to wersja na rok 2025. Zanim przejdziemy dalej, 3 króciutkie, szybkie informacje. Po pierwsze, raz jeszcze dziękuję za 500 subów. Dziękuję za wszelkie rocznicowe gratulacje i życzenia od Was. 7 października minął rok, od kiedy działa ten kanał. Raz jeszcze serdeczne dzięki. Punkt drugi. Muszę przejść teraz troszeczkę więcej do ofensywy. Miałem naprawdę teraz długą przerwę, parę tygodni przerwy. No Wy może tego tak nie odbieracie, ponieważ materiały jako tako regularnie wychodziły, ale jednak w międzyczasie był urlop, w międzyczasie dopadło mnie choróbsko, ale już jestem fit i będziemy się widzieć regularnie. Powiem tak, tutaj na regale, na mojej komodzie czeka już 27 butelek na recenzję. No i muszę dodać gazu, bo są pewne whisky, które chcę koniecznie jeszcze zrobić w tym roku, aby miały szansę ewentualnie załapać się na moją top 5 czy top 10 2025. I trzecia sprawa, którą chciałbym poruszyć. I tu proszę o Waszą współpracę, tu proszę, że tak powiem, o Waszą kreatywność i o Wasze komentarze. Chodzi mi o taką rzecz. Dajcie mi znać, proszę, jakie whisky pasują Wam do świąt Bożego Narodzenia. Jakie whisky w tym okresie pijecie chętnie, ale może nie tak, że ja też bym chętnie się napił Oktomora w tym czasie. Jakie whisky kojarzą Wam się ze świętami, których smak i zapach jest jakby w takim klimacie świąt Bożego Narodzenia. Chodzi mi o whisky, których skosztujecie czy powąchacie, gdzie czujecie goździki, cynamon, jakieś, nie wiem, ciasto świąteczne. Proszę, napiszcie mi Wasze propozycje, jakie whisky Wam kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia. Ja mam swoją listę, która kojarzy mi się ze świętami, ale jestem naprawdę bardzo otwarty na Wasze pomysły. Czekam na Wasze komentarze. Dobrze, a teraz przejdźmy już do samej whisky. Może zacznę troszkę nietypowo i spróbuję jakoś tak dać przed kamerę tą butelkę, żebyście mogli ewentualnie odczytać ten kod QR. Mam nadzieję, że jest w miarę wyraźnie. Dlaczego to robię? Ponieważ jeśli sobie szczytacie ten kod QR, to dostaniecie prawie wszystkie informacje na temat tego wypustu i zamiast wrzucać po prostu screenów, co tam wyczytałem, każdy z Was, jeśli ma ochotę, po prostu może sobie zescreenować ten QR kod i będziecie mieć te dane u siebie. Dobrze, to jest NAS. Z jednej strony jest to NAS, czyli No Waste Attachment Whisky, whisky bez deklaracji wieku, ale skanując ten kod odczytamy, że są to beczki z 2018 roku. Więc możemy powiedzieć, że jest to około 7-6-letnia whisky. Jest to whisky, która jest zabutelkowana w mocy 50% ABV, bez filtracji na zimno, bez barwnika. Pięknie. Jeśli chodzi o vetting, jest bardzo prosty. 3 lata, ex-bourbon i potem 3,5 roku jest to Soten Cask. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta kosztuje u mnie około 65 euro. Z tego co znalazłem, w Polsce można ją kupić od 285 zł. No i jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Ta whisky jest peated. Jest to whisky torfowa, która ma około 30-35 ppm. I teraz wracając do tego kodu QR, na początku bardzo chwaliłem Ardnamurchana za przejrzystość. I dalej będę go chwalił, bo naprawdę super sprawa, że mamy ten kod tutaj umieszczony na etykiecie, czy kontetykiecie. Możemy sobie go zeskanować i wyczytać wszelkie drobiazgi. Czy te wszystkie detale potrzebuję? No chyba niekoniecznie, ale na przykład już sam vetting i szukanie tego 3 lata, 3,5, czy kwestia samych ppm-ów zajęło mi trochę więcej czasu. Więc z jednej strony jest super przejrzyście, mamy kod QR, który zeskanujemy i mamy wszystkie dane, kto jaką beczkę pokulał, kto ile tych beczek tam wlał i tak dalej. Przepraszam, że to trywializuję,
ale z drugiej strony takich najistotniejszych, że tak powiem, informacji nie mam, że tak powiem, tam na dłoni. No dobra, ale to już takie jest, powiedzmy, narzekanie na wysokim poziomie. Świetnie, gdyby inne destylarnie również miały taki kod QR i otrzymamy prawie wszystkie informacje w jednym momencie. Jeśli chodzi o butelkę, moja butelka jest to numer 218, tym razem jest tylko około 8500 butelek, czyli jest to taki mniejszy batch niż na przykład batch, który miałem z Madeiry. Madeira miała około 15 000 butelek. Dobrze, przejdźmy teraz już do samej whisky. Pozwoliłem sobie tej whisky nalać wcześniej do kieliszka. Ładny, żółty kolor. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na nosie. I jest dobrze. Jest dobrze. To jest whisky torfowa, ma około 30-35 ppm, ale ja muszę od razu powiedzieć, ja mam jakoś problem z każdym Ardnamurcanem. Nawet jeśli jest, tak jak ten, całkowicie peated, każda beczka miała destylat, który był torfowy, to mimo wszystko tych 30-35 ppm i to jest destylat, który ma około 7-8 lat, ja go czuję. Ja czuję, że to jest whisky torfowa, nawet jakbym sobie teraz zrobił test na skórze, a zrobię go sobie. Czuję, że to jest whisky torfowa, mam ten dymek, o bardzo fajnie teraz w kierunku ogniska, ale torfowość Ardnamurcanów dla mnie jest taką troszeczkę zagadką, bo jednak 30-35 ppm, powiedzmy gdzieś tam powyżej Bowmora, powyżej Taliskera, gdzieś tam około Koaili, nie czuję tego tak tutaj. Oczywiście jest to torf z Highland, nie mogę go porównywać, że tak powiem, z Islą, nie o to mi biega, ale nawet jeśli bym go porównał z Taliskerem, to mniej więcej na nosie mógłbym powiedzieć, że ja odbieram tą torfowość właśnie jak torfowość Taliskera. Ale jest dobrze. No czuję bardzo fajnie destylat Ardnamurcana, czuję jasne owoce, czuję miód, czuję również taki wosk pszczeli i owoce są słodko-kwaśne. Powiedziałbym, że tak na pierwszy niuch jest to takie bardzo dojrzałe jabłko, żółte jabłko, ale jeszcze twarde, które jednocześnie jest i słodkie, ale jednak ma troszeczkę takiej kwaskowatości w sobie i czuję bardzo dużo miodu. Mam również taki zapach takiego słodkiego białego wina, jasnych winogron, ale nie tych zielonych, tylko takich żółtych, dojrzałych winogron. Jest również coś morskości. Ta whisky jest jednocześnie i słodka, i lekko słona. No jest tu coś takiej morskości, tego torfu, co znalazłem właśnie na wyspach, na Skye. Bardzo mi to odpowiada. Oczywiście jest tutaj podbite tą słodyczą Sauternes, tą miodowością i jasnymi owocami. Ta whisky jest świeża na nosie, ma 50% alkoholu, ale muszę powiedzieć, te 50% jest dobrze ukryte. Mówiąc świeża, nie myślę o tym, że drażni moje śluzówki, absolutnie nie. Bardzo przyjemna na nosie. Pomimo tego, że ma te 7-8 lat, dobrze powiedziałem? Nie, przepraszam, 6-7 lat. Jest tutaj to fajnie razem połączone. No czuję, że, no dobrze, czuję, że to nie jest 10, 12, 15-letnia whisky, ale jest bardzo przyjemna na nosie. Pomimo tego, że to jest młody alkohol i ma 50%, bardzo fajnie się wącha. Nie jest agresywna. No są takie momenty, że poczuję troszeczkę bardziej alkohol i poczuję, że to jest młoda whisky, ale miałem już młode whisky, które miały mniej procentowości i były bardziej agresywne na nosie niż ten Ardnamurcan. Mam takie klimaty też troszeczkę słomy i mam też takie klimaty, powiedziałbym, ananasa, takich tropikalnych owoców, ale ten ananas, powiedziałbym, to jest taki ananas
który już jest bardzo przejrzały, który już jest prawie, że, no nie chcę powiedzieć brązowy, ale już tak leciutko nadgnity, ale jeszcze przyjemnie pachnie i jednocześnie jest zgrillowany. Albo taki drugi przykład, no trochę dziwny, ale jakbyśmy wzięli ananasa z pizzy Hawaii, gdzie mamy tak właśnie zapieczonego ananasa na pizzy. Nie, że tutaj odczuwam pizzę, ale właśnie taki zapach ciepłego, zgrillowanego ananasa. Jest i karmel, ale powiedziałbym, że taki bardzo ciemny, brązowy karmel i słony karmel. Może tej solanki i tej soli nie ma tutaj aż tak dużo, ale czuć ją wyraźnie. Tak, taki słony karmel. Powiedziałbym jeszcze, że dużo miodu, pachnie też jakbyśmy nalali sobie do szklanki taki 100% mętny sok jabłkowy i taki zapach tego jabłka, bardzo fajnie i do tego ten dymek. Robi bardzo fajne wrażenie. No dobrze, sprawdźmy jak jest na języku. O, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. I o ile, ale fajnie. I o ile troszkę narzekałem na ten torf na nosie, to muszę powiedzieć, że świetnie na języku, świetnie na języku. Bardzo ładnie poszło to w stronę ogniska. Tak, mam ognisko, mam takie może przygaszone ognisko, ale nie popiół. Mam grillowane owoce egzotyczne, właśnie tak, grillowany ananas, jakieś takie owoce i dużo konfitury. Dużo takiej konfitury, powiedziałbym jasno owocowej. Brzoskwinia, morela, ale również i jabłko. Z tym, że jednak bardziej słodko niż kwaśno na języku, ale też przesadzam w tym momencie, bo też tej słodyczy nie jest za dużo. Jest taka umiarkowana słodycz i troszeczkę tej kwaskowatości, ale super zbalansowane. Teraz pięknie pachnie, bardzo morska. Oj, teraz takie powiedziałbym jesienne klimaty, wodorosty, trawy, takie suche trawy. Jestem w sadzie, gdzie mamy troszeczkę takich żółtych liści, żółte trawy i takie jednak, teraz bym powiedział, jabłka, dojrzałe jabłka i gruszki. No mam teraz taki klimat naprawdę słodkiej, takiej żółtej, słodkiej gruszki. Nie tyle już jabłko, co taka żółta grucha. Teraz, że tak powiem, to owoce egzotyczne, troszeczkę bardziej z tyłu, z przodu jednak słodka, żółta, dojrzała gruszka, bardzo fajny dymek, morskość i troszeczkę soli. Pięknie, naprawdę pięknie. 50%, absolutnie nie czułem tych 50% na języku, świetnie się pije, naprawdę smooth przechodzi przez gardło, przez język. Wow, naprawdę wow, 50% absolutnie tego nie czuję i świetny efekt przy tym pierwszym łyku, świetny efekt ogniska. Nie wiem jak będzie przy drugim, ale sprawdźmy to. Fajnie. Teraz troszeczkę więcej gazu, mam troszkę więcej przypraw, troszeczkę dębu, ale bardzo fajnie imbir. O właśnie, dużo imbiru teraz, ale naprawdę na znośnym poziomie, fajnie rozgrzewa. Ten imbir, miód i ta konfitura z tych owoców super to gra. Wręcz jakby mi ktoś dał, nie wiem, dla zdrowotności jakiś syrop. No dobra, przesadzam, ale coś w tym stylu. Bardzo fajnie. Ma również tutaj coś takiego teraz z pomarańczy, może nie tyle z pomarańczy, co może z mandarynki. Bardzo fajnie w tą stronę. Banana tutaj nie czuję, nie idzie mi w tą stronę. Bardzo fajnie teraz tak mufiś, bardzo fajnie teraz
no nie wiem jak to przetłumaczyć na polskie, no jak przetłumaczę dosłownie to wyjdzie stęchlizna, ale absolutnie nie o to mi chodzi. Taka stara piwnica, stare meble, stare książki, jakiś taki stary regał z książkami. Bardzo przyjemnie, bardzo to lubię. Plus taka świeżość, taka morska bryza, sól, no pięknie, teraz naprawdę, jak ona jest morska, no powiem, bardzo smakuje mi ta whisky. Jak na Soten Cask liczyłem na troszeczkę więcej słodyczy, ale właśnie ta słodycz, która tutaj jest i w takiej dozie mi odpowiada, bardzo mi odpowiada. Troszeczkę się bałem, że to będzie taki ulep, ale jest bardzo fajnie. Wiecie jak teraz pachnie? Nie wiem jak ten owoc się nazywa, mam nadzieję, że nie szczelę gafy, w razie czego się poprawię. Lichi, jest taki owoc, lichi. On jest taki słodko-cierpki, leciutko kwaśnawy. No właśnie coś takiego tutaj. No bardzo fajna whisky, bardzo fajna whisky. Odnośnie ceny, no 65 euro, no ale to jest Ardnamurchan, to jest nowa destylarnia. Mamy 50%, bez filtracji. Mamy finish, 3,5 roku. No jak dla mnie ok. No dobra, sprawdźmy to po prostu. Sprawdźmy jak to jest. Mam inne dwa wypusty z tej destylarni. Co prawda nie Soten Cask, ale Madeira i Sherry. Dlaczego nie? Sprawdźmy jak wypadnie ten wypust, jednak nowszy wypust na tle tych nieco starszych. I mam Arana, który również ma 50% i miał swój finish w Soten Cask. Co prawda nie jest dymny, ale chciałbym sprawdzić, jak Soten Cask w Ardnamurchan ma się do Soten Cask w Aranie. Zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem po króciutkiej przerwie. Przedstawię króciutko te wypusty. Na żółtej stronie mamy Arana, jest to NAS, ale jest to 8-letni NAS. Więc tu mamy około 6-7 lat, tu mamy 8 lat. Tu jest pitted, 30-35 ppm, tu jest unpitted, czyli nie mamy torfu. Tu 50%, tu 50%. Tutaj mamy Soten Cask finish, tutaj również. Z tym, że nie wiem jak długi był ten Soten Cask finish, albo po prostu nie pamiętam. Jeśli chodzi o tą stronę, mamy inne wypusty z Ardnamurchan, Madeira Cask z roku 2025. Są to również beczki z 2018 roku, więc można powiedzieć 6-7 lat. To jest Sherry Cask z 2024 roku. Tam są jednak młodsze beczki. 2018-2019. Jest ona zabutelkowana w roku 2024, czyli ta jest około 2 lata młodsza albo 1,5 roku młodsza niż te dwa wypusty. Niemniej, ta jest tutaj częściowo pitted, unpitted, ta tak samo, częściowo pitted, unpitted. Ja to kiedyś liczyłem, to wychodzi około pomiędzy 15 a 20 ppm tutaj, pomiędzy 15 a 20 ppm tutaj. Dobrze, przejdźmy na prawą stronę. W mojej prawej ręce Ardnamurchan Soten Cask. Pozwoliłem sobie jednak nieco dolać, żeby było fair, ale chyba za dużo tego weszło, no tak się zdarzyło. W mojej lewej ręce mam Arana Soten Cask. No to powiem, że od razu wiem, gdzie jestem. Od razu czuję, że to jest Aran. Świetny, świeży, bardzo owocowy, cytrusowy. Także czuję wyraźnie destylat Arana. Nie wiem, jakby to było w blind testingu, ale w tej chwili wiem, gdzie jestem. Mam wrażenie, że jednak jest świeżej, że jest jeszcze bardziej jasno owocowo. Również mam te jasne owoce, również mam jabłko, mam coś ananasa i tu bym jednak wyczuł coś banana. Jest bardziej słodko niż słodko-kwaśno. Plus ta morskość, plus ta świeżość, którą daje Aran. Po prostu ja uwielbiam ten destylat. I świetnie, że ten Soten Cask go tutaj uzupełnia. Absolutnie ten Soten Cask nie zabił tutaj destylatu z Arana. Dobrze, przejdę teraz na tą stronę. Ale pięknie. Ale pięknie. Dlatego robię te porównania. Świetnie, opłacało się. Tak, pięknie dymek, pięknie torf. Morskość gdzieś zupełnie z tyłu. Na pierwszym planie mam
Słony karmel, ognisko i dużo torfu. Pięknie. Teraz ta słodycz tych owoców tutaj raczej jakby się połączyła z karmelem. Jak to jest po polsku? Nie wiem. Bazar świąteczny i dostali takie owoce, dojrzałe owoce, które są oblane karmelem. Plus gdzieś do nas by dochodził jakiś taki dymek z ogniska. Pięknie. Bardzo fajnie. To tu jest jednak bardziej świeżo, bardziej owocowo i bardziej morsko, no ale to jest, że tak powiem, zrozumiałe. Ten destylat jest unpeated. Dobrze, skosztuję teraz Arana. No fajnie. No fajnie. Bardzo miodowo. Konfitura bym bardziej powiedział jednak tutaj, bardziej bym powiedział jabłko, gruszka. Jednak mniej tych egzotycznych owoców, chociaż teraz czuję i ananas. Bardzo fajnie. Jak ona się pije, bardzo leciutko wchodzi. Również 50%, świetnie ukryte. Świetnie tutaj jest to zespolone. No ale to jest aran, no to jest aran. Aran, którego uwielbiam, aran, którego lubię, na którego nie będę narzekał. Oczywiście, jeśli przyjdzie jakiś wypust arana, który mi nie podejdzie, uwierzcie, usłyszycie krytykę z mojej strony. Świetnie teraz. Owoce, miód na pierwszym planie. Aż mam teraz ochotę przejść do tego. Jadź się, smole. Ale fajnie, ale ten dym i ten torf, nie wiem. Ja mam wrażenie, że w tej chwili ten dym i ten torf z tym słonym karmelem po prostu walczą o prymat. Kto tu gra pierwsze skrzypce? Są naprawdę na równi. Świetnie. Teraz jakieś takie nawet czekoladowe klimaty mi się tutaj nasuwają, ale raczej taka biała czekolada. Jest i kremowy, on jest i oleisty. Tego nie powiedziałem wcześniej, ale teraz czuć, że on ma substancję. No bardzo fajnie. Mam ochotę go znowu skosztować. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie ognisko dostałem teraz. No jest troszeczkę więcej przypraw teraz. Ale to rozumie się samo przez się. To już chyba jest 4. łyk. Ale dalej mam tą konfiturę. Już nie jest tak owocowy jak wcześniej. Przypuszczam, że ta owocowość z arana mi to troszeczkę zneutralizowała. Ale bardzo fajnie się pije. Jednak troszeczkę więcej imbiru i troszeczkę więcej przypraw mam w Ardnamurcanie niż w Soten Kask Aranie. Więc to nie jest teraz kwestia 1-2. Obie whisky super smakują, obie mi podchodzą, obie są świetne do picia. Jednak ta jest jeszcze łatwiejsza w piciu niż ta. Ma troszeczkę mniej tego dębu, mniej tanin. Ja nie chcę powiedzieć, że tutaj czuję taniny. Jest fajnie, naprawdę ten dąb jest naprawdę na świetnym poziomie, bardzo przyjemnym poziomie, ale tu jest jeszcze na lepszym, że tak powiem. Tu jest wersja nietorfowa, unpeated i myślę, że to jest po prostu kwestia tego, jeśli macie ochotę i odpowiada Wam Soten Kask. Jeśli torfowy, to polecam tą whisky, jeśli nie torfowy, to polecam Arana. Ale ważne jest to, czy lubicie Soten Kask Finish, bo to jest ważne. Być może nie podchodzi Wam Soten. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że to jest naprawdę udany finish. Tu akurat muszę powiedzieć, obie mi smakują. No fajnie, dobra. Przejdźmy teraz na drugą stronę. Tylko sobie zrobię małego łyka. Dobrze, w mojej lewej ręce Ardnamurcan, Soten, w mojej prawej ręce, a niech tam. Zacznę od Madeiry, jest bliżej. Obie 50%, obie bez filtracji, obie bez barwników. Tu mamy finish w Madeira Cask, tu mamy Soten Cask. Powącham sobie teraz Madeirę. Jać. Ale tu jest fajnie. Ale tu jest fajnie. Wiecie jak? Tu pachnie tak. Tu mam mniej torfu, mniej dymu. Nie mam tyle morskości,
ale mam śliwki. Mam śliwki, które są pieczone na patelni na maśle. Jakbyśmy robili jakieś ciasto ze śliwkami, tam gdzie, nie wiem, mielibyśmy ciasto i wzięlibyśmy te śliwki, teraz akurat podsmażyli na patelni, na maśle i tak akurat wyłożyli na te ciasto. No pięknie, pięknie. Tu jest bardzo karmelowo, bardzo rodzynkowo, ale że tak powiem, nie umiem sobie przypomnieć, przy jakim winie to było, że gdzieś po jakimś winie, takim naprawdę słodkim winie, została jakaś taka resztka w kieliszku i następnego dnia, jak podeszłem do tego kieliszka i sobie powąchałem, często tak robię, nawet po whisky, następnego dnia wącham te kieliszki, dobra, no nie wiem, czy to jest jakiś fetysz, czy co, ale wąchając ten kieliszek po winie, naprawdę jakby taki syrop rodzynkowy, tak jakby, nie wiem, ta słodycz z tego wina plus te rodzynki, esencja rodzynek plus wino. Nie mówię, że tutaj czuję wino, ale pachnie to jak taki właśnie syrop rodzynkowy. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie tyle same rodzynki, tylko jak miał jakiś taki, nie wiem, likier rodzynkowy albo bardzo rodzynkowe wino i one by tak odstało i tak zostało w kieliszku. Pięknie. Teraz czuję destylat. No nie wiem, ta Madeira bardzo mi podchodzi. Dobrze, wrócę może do Sauternes Cask. No to tu jest stanowczo jasno owocowo, bardziej miodowo, troszkę więcej tego torfu. No tak, powiem tak, tu jest po prostu ciężko. Tu są fajne, ciężkie klimaty, które bardzo lubię. Bardzo dużo karmelu, bardzo dużo rodzynek. Te śliwki, no będę się upierał przy tych śliwkach, naprawdę takie śliwki węgierki, które właśnie teraz mamy na patelni, na maśle. No pięknie, to mi naprawdę odpowiada. Tu jest taka, z jednej strony, ta jest bardziej ogniskowa, bardziej torfowa, mam więcej morskości i te owoce jednak tutaj są bardziej świeże. Nie są tak ciężkie jak Madeira. Ale dobra, skosztujmy Madeiry. Kurczę, jest fajnie. Widzę, że nie tylko mi się podoba, widzę, że jakaś lata tutaj muszka. Chyba też wyczuła jakieś owoce. Skąd one się biorą? No dobra, to nie jest temat, nie? Świetnie. Powiem tak. To, co miałem na nosie, dostałem teraz na języku. Nie mam ogniska. Ten torf jest tutaj o wiele delikatniejszy niż w tym wypuście. Ale mam te śliwki, mam ten karmel, mam coś morskości. Kurczę, jak ona się pije. Ona ma 50%. Świetnie się pije. Naprawdę świetnie się pije. Dobra, ale to jest nasz bohater. Wracam do Sauternes Cask. Bez płukania ust wodą. No kurczę, też jest dobry. No też jest dobry. Powiem tak, no. Tutaj ta torfowość, to ognisko. I potem te grillowane owoce. Te tropikalne owoce teraz znowu. No powiem Wam, mam zagwozdkę. Mam zagwozdkę tutaj, bo obie podchodzą mi bardzo. Tu jednak mam więcej imbiru, mam teraz troszeczkę pieprzu i jest troszkę więcej dębu niż tutaj. O ile ta się dobrze pije, to ta się pije bardzo dobrze. Tu znowu nie mam tego ogniska, nie mam tego torfu. Kurczę, ale ona ma klimat. Jest coś takiego w tej whisky, co mnie pociąga. No powiem Wam, obie mi bardzo podchodzą, ale chyba jednak Madeira podchodzi mi bardziej. Dobra, ta jest świetna, a ta jest świetna plus. Dobra, nie będę teraz pukał ust wodą. Przejdę do trzeciego Ardnamurcana. To jest Sherry Cask. No tutaj było, nie było, jednak whisky jest młodsza. Jeśli chodzi o torf, mamy mniej torfu, ale mamy sherry. Jest fajnie.
Świetne klimaty sherry. O, ale fajnie. Czerwone owoce. Mamy skórę. Mamy zapach politury. Takie stare meble. Jest i ten dymek, który to wszystko fajnie podbija. Ale fajny klimat się tu zrobił. Aż to sprawdzę Madeirę. No nie wiem, no każda z nich jest inna. Każda z nich jest inna, naprawdę. No dymek i sherry, no. Nie mogę powiedzieć nie. Dobra, skosztujmy teraz Adnam Murkan Sherry Cask. No dobrze. Mam zagwozdkę. Teraz na końcu czuję, że jest troszeczkę młodszy. Jest troszeczkę młodszy, ale świetnie się pije. Jest mimo wszystko delikatniejszy na języku niż Soten Cask. Zaraz wrócę do Soten Cask. Kurczę, ma klimat. Ma klimat. Ma klimat, muszę powiedzieć, ma klimat. Nie wiem. Dzisiaj chyba mam dzień na Adnam Murkana. Wszystkie trzy świetnie wchodzą. Wszystkie trzy świetnie smakują. Kurczę, te śliwki tutaj. Ja pierdzielę te śliwki. No powiem tak, w zależności od tego, na co miałbym ochotę, czy bardziej świeżo i więcej dymku, Soten Cask, sherry i dymek. Mam tutaj sherry, z tym, że myślę, że to jest jednak taka whisky wymienna. Powiem tak, świetnie destylat, świetnie torf, świetnie sherry. Ale myślę, że znalazłbym parę whisky, które dadzą mi to samo za ciut niższą cenę. Niemniej uwielbiam Adnam Murkana i będę ich wspierał, będę kupował ich wypusty. Nie no, świetna jest. Świetna jest. Kurczę, ta Madeira. Może odpowiem tak. Zaraz skończę nagrywać i mój wieczór, że tak powiem, dopłynie końca, to z tych 4 whisky, które tutaj stoją, po prostu ten kieliszek zostawię sobie na koniec. Nie wiem, ale to powinno wystarczyć. Myślę. Dobrze. Jednak, mimo wszystko, zanim przejdę do podsumowania, skosztuję sobie jeszcze Soten Cask. Ja cię gole. Ona jest bardzo torfowa. Teraz to czujesz, że ona jest torfowa. Ale pięknie teraz. Ognisko, dymek. To powiem tak. Już czekam z niecierpliwością na 10 Pitted. Na pewno ją kupię. Mam nadzieję, że wkrótce wyjdzie i jak ją tylko kupię, to mam nadzieję, że zdążę również z recenzją w tym roku. Kurczę, to powiem tak. Chciałbym mieć Sherry Cask Pitted, żeby tego torfu tu było więcej. Jeśli chodzi o Madeirę, Madeira odpowiada mi tak, jak jest. Myślę, że to jest świetnie tutaj skomponowane i nie wiem, czy tutaj ten torf nie stłamsiłby Madeiry. Tutaj, do tego sherry, gdyby były tylko sherry i pitted, wow, to by mogło być super. Tutaj świetnie to gra, świetnie to gra. Jest to najbardziej torfowy z tych Adnam Murkanów, ale jednocześnie najbardziej świeży, najbardziej jasnoowocowy. Dobra, no to zrobię jeszcze jednego łyka. bardzo fajnie, ale powoli już nie wnosi nic nowego. Mam więcej jasnych owoców, mam więcej miodu i mam wrażenie, że mam tutaj również wosk pszczeli, jeśli chodzi o ten wypust. Mam tu tego ananasa dalej, te whisky tego nie miały. Na pewno.
ale i ten imbir i dąb znowu zszedł w dół. Czyli nie mogę powiedzieć, wcześniej powiedziałem, że w sherry jest troszeczkę mniej przyprawowości i dębu. No nie wiem, powiedziałbym, że jednak na podobnym poziomie. Najbardziej łagodna jest Madeira. Dobrze, podsumujmy to teraz. Po pierwsze, ja się bardzo cieszę, że znowu mogłem wrócić po paru tygodniach przed kamerę i że mogę znowu robić recenzję. Naprawdę, to robi radochę. A ta moja koncentracja, naprawdę to sfokusowanie się tylko i wyłącznie na tym kieliszku w tym momencie, to daje naprawdę podwójną radochę. Świetnie, naprawdę świetnie. Bardzo mi się podobało to spotkanie z Adnam Urkanem i z Aranem dzisiaj. Naprawdę, ja jestem już bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o Soten Cask 2025, uważam, to jest świetna whisky. Jeśli lubisz Soten Cask i do tego Peated, jest to whisky dla Ciebie. Czy to jest must have? Powiem tak, jeśli jesteś miłośnikiem whisky, to na pewno skosztowałeś już Adnam Urkana. I czy mógłbym polecić teraz tego Adnam Urkana Soten Cask w sensie Peated? Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o Peated, naprawdę tak. Pytanie, jeśli wyjdzie 10 Peated i da mi dużo dojrzałości, plus ten torf i dym, który tutaj jest, powinno być zarąbiście. Bo może nie każdemu z Was podejdzie Soten Cask. Tutaj ten Soten Cask świetnie wychodzi. Naprawdę to wszystko, co potrzebujecie z Soten Cask, dostajecie tutaj. Naprawdę świetne owoce, egzotyczne owoce, jasne owoce, plus ten torf i plus mamy troszkę piwniczki, starych regałów i książek. Wszystko tutaj jest. 50% świetnie zbalansowane, świetnie się pije. I na nosie, i na języku wszystko gra. Świetna whisky. 65 euro, w Polsce 285 zł. Ja powiem tak, to jest nowa destylarnia, trzeba troszeczkę więcej dołożyć. Jasne, że w tej cenie kupię również inne, może bardziej interesujące whisky, ale jest to nowa destylarnia, która chce się rozwijać, która ma naprawdę zarąbisty destylat, który ma cholerny potencjał i tutaj ten potencjał czuć. Jeśli chcesz skosztować coś innego z Highland, albo jeśli chcesz skosztować coś od Adnam Urkana, jest to pozycja, którą warto kupić. Niemniej, jeśli nie piłeś jeszcze żadnego Adnam Urkana, masz troszkę większy wybór. Oczywiście tych butelek jest więcej. Ja mam tylko 3 wypusty w domu i wszystkie 3 mi podchodzą. Niemniej, sherry swego czasu powiedziałem, że najmniej. Dzisiaj nie mogę tego potwierdzić. Myślę, że każda z tych butelek ma swoje zalety. I każda z tych butelek jest naprawdę interesująca. Oczywiście, raz jeszcze powtórzę, trzeba wyłożyć 65 euro. Albo w Polsce 285 zł. Ale może będziecie mieć okazję kupić tą butelkę w jakiejś promocji. Myślę, że warto. Jeśli miałbym teraz powiedzieć 1, 2, 3, ciężko by mi było na sercu powiedzieć 1, 2, 3. Jeśli bym powiedział o Soten Cask, to jednak bardziej sam Soten Cask w Aranie. Jeśli miałbym powiedzieć Peated, jeśli chodzi o torfowość, to ta tutaj jest najlepsza. I naprawdę świetnie, ten torf z tą whisky świetnie gra, te owoce, grillowane owoce plus to ognisko zarąbiście. Jeśli miałbym powiedzieć ogólnie, tutaj mam zarąbisty klimat. I ta Madeira dzisiaj mi podchodzi. Dzisiaj spędzę wieczór, że tak powiem, z Madeirą. Dobra, mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za Wasze wszelkie wsparcie, dziękuję za Wasze lajki pod tym filmem, dziękuję za Wasze lajki pod shortem, dziękuję za Wasze komentarze i subskrypcje. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!